Oczywistym jest, że nasza podróż lotnicza nie może odbyć się bez profesjonalnego i świetnie przeszkolonego personelu pokładowego, ale nie wiem jak wy, ale mnie zawsze bardzo interesuje, co tam się dzieje, jakie tam obowiązują procedury po tej drugiej stronie tej zasłonki, którą często personel pokładowy używa na pokładach samolotu. I mam nadzieję, że nasza dzisiejsza gościni, Milena Dudek z Biura Personelu Pokładowego, parę takich tajemnic nam zdradzi. Za moment zajmie to miejsce, więc zapraszam na naszą rozmowę. Zgodnie z zapowiedzią jest z nami nasza ekspertka Milena Dudek. Dzień dobry, dobrze Cię widzieć. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Och, to cała przyjemność po naszej stronie, biorąc pod uwagę, że Ty jesteś właściwie twarzą personelu pokładowego dzisiaj. Godnie reprezentujesz ten personel pokładowy, ale wydaje mi się, że jesteś absolutnie uprawomocniona do tego, ze względu na to, że nie dość, że tymi tematami zajmujesz się na ziemi, to od razu zdradzę, spoiler alert będzie, że przecież przez wiele lat byłaś członkinią personelu pokładowego tam na górze już, prawda? Tak, zgadza się. Prawie 12 lat. Jak długo? Prawie 12 lat wow. w liniach w Polsce, jak również za granicą. No proszę. I to jest tak, że na co dzień, kiedy już jesteś w biurze, to jest tak, że to doświadczenie Ci się przydaje na takiej zasadzie, że łatwiej jest Ci rozmawiać o tych sprawach, jakby nie wiem, rozumiesz problemy osób, które tam pracują na górze i opiekują się pasażerami. Czy to jest tak, że to jest wymóg pracy w Waszym biurze, że musisz mieć takie doświadczenie właśnie na samym sobie pokładzie? Na pewnych pozycjach w biurze personelu pokładowego jest to wymóg, natomiast na pozycji, na której ja pracuję, nie jest to wymóg, ale jest to mile widziane. Okej, czyli się przydaje. I faktycznie Bardzo były takie sytuacje, w których mogłaś użyć tej wiedzy i ona się realnie przełożyła na przykład na, nie wiem, podjęcie jakiejś dobrej decyzji w zakresie tego, jak pracujesz? Tak, było bardzo wiele takich sytuacji i tak naprawdę ja schodząc z pokładu wiedziałam, że ta praca na pokładzie doskonale przygotowała mnie na zadania, które czekają na ziemi i nie ukrywam, że to doświadczenie, które zdobyłam na pokładzie, pomaga mi na lepsze zrozumienie potrzeb personelu pokładowego i bycie takim niejako łącznikiem między tym światem biurowym a pokładowym. I na przykład, wiesz, to jest tak, że coś, co wygląda super w biurze u nas, w naszych głowach i na papierze, czasami niestety nie ma przełożenia na realia pokładowe. I możemy sobie wybrać super talerze do klasy biznes, ale jeżeli te talerze nie będą pasowały do boksów, czyli tak zwanych lermerów, załoga nie będzie miała jak ich składować, no to wtedy one się stają bezużyteczne dla nas. Czy na przykład mamy takie kartony specjalne do zgniataczy śmieci. I teraz kiedyś był taki pomysł, żeby je zastąpić niecertyfikowanymi. No i to super pomysł, tak? Karton, będzie taniej, natomiast niestety taka zmiana drogo by nas kosztowała i dzięki mojemu doświadczeniu byliśmy w stanie wyłapać to, że niestety nie będziemy takiej zmiany wprowadzać. No wow, ale to rzeczywiście, mówimy o wymiernych decyzjach w tym przypadku, więc jasna sprawa. A czy to jest trochę tak, że czasami tęsknisz za tym, że nie macie tam tak często na górze? Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to już jest styl życia. Ta praca też daje taką ogromną różnorodność, więc tęsknię i nie ukrywam, że rozważam powrót. O wow, no to super. To wiem, że na przykład właśnie Maciek Kowalówczany, który u nas był, czasami mu się zdarza mieć takie dni w miesiącu, że sobie dla swojego własnego doświadczenia i znowu dla lepszego zrozumienia tego wypracowuje godziny na pokładzie właśnie na górze. Właśnie nie wiem, czy ty chcesz też tak łączyć, czy tak? Tak, okay. tak, dokładnie, ponieważ uważam, że to jest wartość dodana i dzięki temu nie jesteśmy oderwani też od tej pracy naszego personelu pokładowego i możemy zobaczyć, jak to, co wypracujemy tutaj na ziemi, sprawdza się właśnie na pokładzie. Super, czyli dosłownie w tym przypadku jesteście oderwani od ziemi, także, a po to, żeby nie być oderwanymi od rzeczywistości. Jest. Fantastycznie. Ja też domyślam się, że biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z jakże romantycznym zawodem, bo to jest tak, że często jak się pyta małe dziewczynki właśnie, co chcą robić, to chcą być pilotkami, stewardessami. Nie wiem, czy w Polsce to jest dalej poprawne stwierdzenie, że się mówi stewardessa, czy powinno się mówić członkini personelu pokładowego? W oficjalnej dokumentacji, w oficjalnym przekazie używamy członek personelu pokładowego, natomiast między sobą steward, stewardessa. I chyba się mówi stewki jeszcze chyba, prawda? Czasami tak, aczkolwiek
Aczkolwiek nie każdemu pasuje to określenie. Okej, jasna sprawa. Bo właśnie kiedyś miałem wrażenie, że usłyszałem to i jakoś mi się tak super słodko skojarzyło to określenie. No ale właśnie biorąc pod uwagę, że to jest zawód ewidentnie romantyzowany, pewnie słusznie biorąc pod uwagę, no, że właśnie to jest jednak jakaś przygoda, która jest przygodą życia. Na pewno też wokół tego zawodu narosło sporo mitów i wydaje mi się, że często jest rzecz, która no myślę, że z 2 albo 3 razy już ją usłyszałem, że jest w obiegu, że wy to macie tak bardzo dobrze, bo ci wszyscy ludzie przed wejściem do samolotu muszą stać w kolejkach najpierw do check-inu, potem w kolejce do boardingu, a wy sobie tak wchodzicie cali na niebiesko, wszyscy przepuszczają dosłownie i zawsze te ekipy wyglądają tak imponująco. Czy to jest faktycznie tak, że wy zaczynacie pracę właśnie na moment przed, czy ten proces jest dużo bardziej rozbudowany? Nie, nasza praca zaczyna się na dużo dłużej przed boardingiem, bo tak naprawdę zaczyna się już w domu, kiedy szykujemy się na wyznaczony lot i wtedy to jest tak naprawdę czas dla nas, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w dobrym stanie fizycznym i psychofizycznym, czy nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy ten lot wykonali, czy czujemy się dobrze, czy nie jesteśmy nadmiernie zmęczeni, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty, takie jak Crew ID, dokument medyczny, który musimy zawsze mieć ze sobą, który potwierdza zdolność naszą do pracy jako członek personelu pokładowego, czy zapoznaliśmy się ze wszystkimi biuletynami operacyjnymi, produktowymi, znamy obowiązujący standard i dopiero wtedy udajemy się, ale nie na lotnisko, tylko do miejsca meldowania, czyli miejsca, gdzie zgłasza się cała załoga. W naszym przypadku jest to miejsce briefing room w naszym biurowcu i tam przyjeżdża załoga, która melduje się szefowej i dopiero zaczyna się briefing. Okej. A teraz mówimy o sytuacji, która ma miejsce zawsze przed każdym lotem, to wygląda identycznie? Okej, czyli tak musicie tranzytem przejechać przez biurowiec i rozumiem, że stamtąd dopiero jest na lotnisko transport, ale po tym briefingu. Tak, dokładnie. Czyli jeżeli mówimy o porcie w Warszawie, to zawsze meldujemy się w biurowcu. Są takie wyjątki, kiedy załoga jest wydzwoniona z tak zwanego stand-by'a, czyli dyżuru, gdzie jedna osoba bądź cała załoga musi się zameldować na lotnisku ze względu na to, że już jest bardzo mało czasu do odlotu i wtedy mamy ten briefing przeprowadzony w samolocie albo przy gejcie, ale to są sytuacje wyjątkowe. Okej, czyli na przykład, że nie wiem, rozchoruje się nagle ktoś z personelu pokładowego, trzeba kogoś zastąpić i rozumiem, że zawsze jest taka osoba albo osoby, które czuwają i mogą szybko zająć takie miejsce. Tak, zawsze mamy osobę na stand-by'u telefonicznym, czyli dyżurze telefonicznym, który się pełni w domu, jak również w sali briefingowej, które są gotowe w każdej chwili wyjść i zastąpić tego członka personelu pokładowego, który z jakichś powodów nie może wykonać tego rejsu. Czyli czysto fizycznie tam przebywają i na wszelki wypadek pójdą, a jak nie, to zostaną tam na miejscu. Dokładnie. I dyżur się kończy, mogą się odmeldować i udają się wtedy do domu na wypoczynek. Okay. A czy możesz nam zdradzić, trochę uchylić rąbka tajemnicy, co się dzieje w trakcie tych briefingów? O czym tam jest mowa? Jakie sprawy się tam załatwia? Te briefingi, tak jak mówiłam, przeprowadzane są zawsze przed pierwszym lotem danego dnia, przed pierwszym odcinkiem, w tym składzie załogi, na tym typie samolotu i na tej wersji samolotu. Okay. Jeżeli któraś z tych rzeczy się zmieni, wtedy briefing jest powtarzany. Briefing wygląda tak, że meldujemy się szefowej bądź szefowi pokładu, a on potwierdza, że jesteśmy gotowi do odbycia briefingu i wtedy przystępujemy do briefingu. Na tym briefingu przydzielane są pozycje, które będziemy zajmować w samolocie. Dodatkowo szef sprawdza, czy mamy wszystkie wymagane dokumenty, czy zapoznaliśmy się z standardem, z biuletynami, czyli jakby powtarza trochę to przygotowanie, które sami wcześniej robimy w domu oraz sprawdza naszą wiedzę merytoryczną. I wtedy każdemu z członków personelu pokładowego zadaje pytania z zakresu procedur standardowych, awaryjnych, sprzętu awaryjnego, który mamy w samolocie, zasad udzielania pierwszej pomocy i jeżeli któryś z członków personelu pokładowego będzie niewystarczająco przygotowany, to wtedy zastępujemy go właśnie osobą z dyżuru. O wow, surowo. Surowo. Ale to jest tak, że jakoś tak nie mogę zmieścić w głowie tego, że wiesz, wy na przykład latacie lata, prawda? A mimo to za każdym razem, na każdym z tych briefingów i tak to jest robione niezależnie od tego, czy ktoś pracuje rok, czy 12 lat. Tak, ciekawe dokładnie. Bardzo. Przyznam szczerze, że to nam daje też pogląd na to, że zawsze musimy być up to date, zawsze musimy być przygotowani. Każdy rejs jest też trochę inny, mogą być inne wymagania, na przykład produktowe, mógł wejść nowy biuletyn operacyjny, także jest to wymagane i przed każdym lotem jest taki briefing przeprowadzany. Dodatkowo jeszcze w pewnym momencie dołączają piloci
i wtedy szefowa pokładu lub szef pokładu melduje załogę gotową. Dowódca, czyli pilot in command, przedstawia załogę kokpitową i przekazuje nam informacje o na przykład spodziewanych turbulencjach, przebiegu lotu, czasie przelotu, ewentualnych slotach, czyli takich okienkach, które mamy wyznaczone, żeby lądować bądź wystartować z danego lotniska, obecności pasażerów, wymagającej dodatkowych uwagi, na przykład UEM-kach, czyli dzieciach podróżujących bez opieki, pasażerach z ograniczoną mobilnością, czy jakichś specjalnych ładunkach cargo. I dopiero wtedy udajemy się na pokład samolotu. Okej, to teraz już też rozumiem, dlaczego to jest tak, że w sumie każdy z tych briefingów jest trochę inny, bo właśnie te warunki się mogą zmienić. To właśnie pogodowe, dokładnie. Czy właśnie kto jest na pokładzie. I to jest tak, że powiedziałaś o rzeczy, która mnie bardzo zainteresowała, ale nie wiem, na ile to też się zmienia w zależności od konkretnego lotu, a mianowicie o tych pozycjach. I to jest tak, że my mówimy, no, znowu w mojej głowie malutkiej raczej było tak, że myślę sobie, jest ktoś, kto jest na przykład szefem albo szefową personelu pokładowego, a wszystkie inne osoby pracują, jakby jak patrzę na te osoby, to wykonują podobną pracę, ale rozumiem, że tak nie jest. To jest tak, że dzielicie się rolami wewnętrznie i jakie to mogą być role tak naprawdę? Tak, to tutaj mówimy bardziej o pozycjach, które zajmujemy w samolocie. Szefowa bądź szef pokładu zawsze jest to CC1 i w zależności od typu i wersji samolotu mamy określoną liczbę członków personelu pokładowego. I teraz każda z tych pozycji, które zostaną przydzielone przez szefa, ma określone zadania do wykonania. Czyli dajmy na to, jeżeli ja na briefingu dostaję pozycję CC2, to wtedy dokładnie wiem, na którym jumpseacie siedzę, jaki sprzęt awaryjny sprawdzam i zabieram na wypadek ewakuacji, za którą sekcję odpowiadam podczas boardingu, podczas ewakuacji, czy odpowiadam za oświetlenie, czy odpowiadam, dajmy na to, za zapowiedzi. Dodatkowo jeszcze szefowa może przydzielić dodatkowe obowiązki, czyli na przykład jeżeli podróżuje z nami UEM-ka, czyli dziecko, które podróżuje bez opieki, to może na przykład mnie poprosić, że ja mam zająć się tą UEM-ką. Czyli te pozycje są bardzo ważne, ponieważ one nam dokładnie mówią, co, kiedy dany członek personelu pokładowego ma zrobić, jak również za co odpowiada. I te pozycje jeszcze dodatkowo mają pewien haczyk, ponieważ są różne na różnych typach samolotu. Czyli CC2 nie będzie miało takich samych zadań na samolocie Boeing, Embraer i na przykład Boeing 787 Dreamliner. Te zadania będą nieco inne, bo mamy inny sprzęt awaryjny inaczej rozmieszczony, mamy inną konfigurację kabiny. Także te pozycje zależą też od typów samolotu i tutaj zawsze pomaga nam taki dokument, który nazywamy QRC, Quick Reference Card. I ten dokument to jest taki zbiór informacji na temat wyposażenia awaryjnego danego samolotu, jak także zadań przypisanych do określonych ról. Rozumiem. Pozycji w samolocie. To tam jest bardzo dużo zmiennych w takim razie. Bardzo dużo i nasz personel pokładowy zawsze jest doskonale z tego przygotowany. Posługujemy się tym QRC, zawsze musimy mieć to na każdy lot. Jest to jeden z wymaganych dokumentów. A to jest tak, że czasami ci się śni po nocach, wiesz, CC2 dla Dreamlinera to jest na przykład to, bo to jest tak, że ty to musisz znać na wyrywki przed lotem. Rozumiem, że to nie jest tak, że ty się zaznajamiasz tym właśnie na tym briefingu, czy to jest już jakby etap wcześniejszy zupełnie? My to tak naprawdę znamy na pamięć, dlatego że też na przykład mi się to śniło po moim kursie podstawowym, czyli tym pierwszym, który przechodziłam, ponieważ miałam takie egzaminy, gdzie miałam wyrywkowo podane, jesteś CC4, dajmy na to, na samolocie Boeing Dreamliner, za co odpowiadasz, co zabierasz ze sobą w przypadku ewakuacji. No i to faktycznie się śni po nocach. No tak, bo w sumie tak jak sobie myślę o tym, że w różnych przypadkach to nie możesz się zastanawiać nad tym, tylko to jest już moment, w którym się takie rzeczy robi po prostu. Też jestem znowu bardzo ciekawski, przepraszam za to, ale też pytam w imieniu tysięcy osób, które tego słuchają i pewnie też chcą wiedzieć, dlaczego dziecko, które leci bez rodzica, nazywa się UEM-ką? To jest unaccompanied minor. Okej. To jest taki skrót. Jasne. I wtedy mamy UM, no i pieszczotliwie, tak zdrobniale nazywam to UM-ką. Słodko w takim razie. Rozumiem, że macie pewnie dużo takiego własnego języka i żargonu, którym się posługujecie na co dzień, bo pewnie skraca wam komunikację i to wśród wielu zawodów, górników i wielu innych przedstawicieli przeróżnego rodzaju profesji się zdarza, ale są takie rzeczy, które sobie nazywacie właśnie
mniej lub bardziej pieszczotliwie, ale które na przykład nie mogą wyjść poza waszą komunikację, czy raczej to jest sytuacja taka, w której nic by się nie stało, gdyby pasażerowie usłyszeli, że na takie dziecko mówicie łemka w takim znaczeniu? Nie, myślę, że akurat nie używamy jakichś takich sformułowań, które mogłyby jakoś godzić w dobre imię nas jako personelu pokładowego. Natomiast ja, jak zaczynałam latać i weszłam pierwszy raz na pokład i słyszałam, bo moją pierwszą linią właśnie były Polskie Linie Lotnicze LOT. Jak weszłam na pokład i dziewczyny zaczęły w kuchni, w galeju rozmawiać między sobą, to miałam takie trochę wrażenie, że one mówią w innym języku. No właśnie, tak. Więc wydaje mi się, że część pasażerów może nie znać tych określeń albo nawet nie rozumieć kontekstu, w którym my ich używamy. Rozumiem. Z drugiej strony, jak sobie myślę o moim doświadczeniu w byciu pasażerem, i kiedyś pamiętam, jak siadłem na locie do Lizbony i pomyślałem sobie, że to jest chyba bardzo niefajne, że ja w trakcie zapowiedzi dotyczących bezpieczeństwa mam na sobie słuchawki, nawet mimo, że to jedno ucho jest odsłonięte po to, żeby pokazać wszystkim, że jednak tego słucham. Jak ty reagujesz tak na co dzień, czysto po ludzku, kiedy widzisz takiego niesfornego pasażera, który wydaje mi się, że w takiej sytuacji powinien słuchać czegoś takiego? Wiesz co, wiele linii na świecie ma tak, że prosimy w zapowiedzi o to, aby jednak zdjąć te słuchawki i odłożyć czytane gazety, dlatego, że nawet jeżeli podróżujesz wielokrotnie, nawet na tej samej trasie, to jednak samoloty różnią się między sobą, różnią się też wersje. To demo może być inne, może tobie się wydawać, że jest takie samo, natomiast jednak warto te parę minut poświęcić i spojrzeć na personel pokładowy i posłuchać tej zapowiedzi demo, dlatego, że w sytuacji, gdyby coś się wydarzyło, niestety może nam to uratować życie, a również też innym pasażerom, bo nie będziemy ich blokować. Jasne. Wiesz co, bardzo mnie dzisiaj przekonała zupełnie na serio ta argumentacja dotycząca tego, jak wy musicie bardzo dobrze to znać. I w takiej sytuacji oczywiście, no właśnie to jest ten moment, w którym no nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Natomiast tak sobie myślę o tym, że gdybym ja był członkiem personelu pokładowego, to tak bym się czysto po ludzku wkurzył, kiedy jest jakiś taki niewspółpracujący pasażer. I tak się zastanawiam nad tym, czy ty miałaś kiedyś takie doświadczenia, w których no właśnie, nie wiem, musiałaś powstrzymać swoje emocje po to, żeby się mimo wszystko zachować profesjonalnie, czy może w drugą stronę jest już tak, że latałaś tak bardzo często, że już za bardzo nic na tobie nie robi wrażenia. Jesteś przyzwyczajona. Jak to jest? Są te emocje, czy ich nie ma? Są emocje. Ja ogólnie w życiu prywatnym jestem bardzo emocjonalna. Natomiast na pokładzie mam coś takiego, że jak przekraczam ten próg samolotu i chyba dużo osób od nas również ma coś takiego, że rozumiem stres, który towarzyszy tej podróży. Dla nas to jest środowisko, powiedzmy, mniej więcej naturalne, ponieważ spędzamy bardzo dużo czasu na pokładzie samolotu. Natomiast dla pasażera bardzo często jest to nowe środowisko, nowa sytuacja. Im towarzyszy stres przejścia przez to security, przez te bramki. Trzeba się rozebrać, zabiorą, nie zabiorą, każą otworzyć tą walizkę 10 razy. Więc ci pasażerowie często trafiają na pokład już trochę rozemocjonowani, więc my ze swojej strony raczej staramy się te emocje deeskalować, uspokajać, jednak wprowadzać taką bardzo przyjemną atmosferę, gościnności i właśnie nie pokazywać po sobie jakichś emocji, tylko podchodzić tak empatycznie do tych pasażerów, poprosić o zdjęcie tych słuchawek i bardzo często jest tak, że faktycznie ludzie bardzo dobrze to przyjmują. Okej, czyli jednak rozumiem i absolutnie przekonuje mnie to właśnie, że mimo, że w życiu prywatnym możesz mieć inne nastawienie, ale to jest jednak sytuacja taka, która jest bardzo wyraźną rolą, od której też wiele zależy, bo wydaje mi się, że trochę to jest tak, że my zapominamy, że absolutnie arcyważnym elementem pracy personelu pokładowego jest przede wszystkim dbanie może nie tyle o komfort podróży, co o bezpieczeństwo tej podróży. Tak, zdecydowanie. I to jest właśnie taka rzecz, która była dla mnie pewnego rodzaju odkryciem, kiedy się przygotowywałem do rozmowy z tobą, że jakby liczba procedur bezpieczeństwa, które się jest dookoła, jest tak przepotężnie wielka, że w sumie wy pracujecie na takiej pierwszej linii frontu w zakresie takiej sytuacji. I czy zdarzyły ci się takie momenty, w których musiałaś jakoś wyraźnie zainterweniować, coś zrobić po to, żeby właśnie to bezpieczeństwo postawić na pierwszym miejscu? Podczas boardingu jeden z pasażerów dostał ataku agresji na dziecko, które siedziało obok niego. Na szczęście kolega, który znajdował się bardzo blisko tego pasażera, bardzo szybko zareagował, deeskalował problem, rozdzielił
oddzielił tego pasażera od pasażerki, która podróżowała z tym dzieckiem. Natomiast nie udało nam się deeskalować zachowania pana. Pomimo wielokrotnych próśb, zmiany osoby, która z tym panem rozmawiała, bo my też często stosujemy taką technikę, że w pewnym momencie może pasażer źle reagować na jedną z osób, ponieważ to była pierwsza osoba, z którą miał kontakt. Wtedy staramy się, żeby druga osoba z nim porozmawiała, bo to jest jakby zmiana też osoby, z którą się rozmawia. I to bardzo często działa. Tutaj nie zadziałało. Nie zadziałały też zapowiedź z kokpitu od kapitana z prośbą o deeskalację. Wow. Pan zaczął wzywać do buntu na pokładzie. No także musieliśmy odmówić panu przewozu. Pan został wyproszony z pokładu właśnie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo innym pasażerom na pokładzie, dlatego że pan niestety stanowił zagrożenie zarówno dla nas, jak i dla innych pasażerów. Rozumiem, czyli procedura wygląda, zastanawiam się na ile podobnie, że jakby próbujecie wykorzystać wszelkiego rodzaju pokojowe i dyplomatyczne rozwiązania, kiedy jest to niemożliwe, no po prostu taki ktoś musi opuścić pokład. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ktoś wszedł ewidentnie pod wpływem alkoholu i byłem bardzo zdziwiony konsekwencji, a z drugiej strony życzliwości w tej konsekwencji, w której ewidentnie była sytuacja taka, w której personel pokładowy doszedł do wniosku, że to jest realne zagrożenie. Ciekawe było dla mnie to, w jaki sposób zostało to wychwycone, kiedy personel pokładowy nie widział, co ten facet robił w momencie, w którym my jeszcze staliśmy w kolejce do boardingu. Zastanawiam się, czy tam jest jakiś przepływ informacji pomiędzy osobami, które dokonują już wpuszczenia na pokład, ale niesamowicie zaskoczony byłem tym, jak szybko taka osoba była wychwycona i jak szybko... I myślę, że nie tylko ja byłem bardzo zdziwiony, że ta osoba ostatecznie opuściła pokład. Więc to na mnie, pamiętam, że zrobiło duże wrażenie, ale też często jako pasażer widzę taki typ właśnie podróżujących, wydaje mi się, że taki klasyczny typ kombinatora, który próbuje coś tam zrobić. Nie wiem, czy zdarzyło ci się kiedyś to, że ktoś, nie wiem, próbował jakoś na przykład w tajemniczy sposób, tak mu się wydawało, nie wiem, zapalić papierosa elektronicznego albo zwykłego papierosa. Czy to się zdarza na co dzień, czy to są legendy miejskie? Nie, to się zdarza. To się zdarza wbrew pozorom. Niestety, jak pokazują trendy i badania światowe, które niedawno zostały opublikowane, dosyć często. Natomiast pasażerowie często nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę po pierwsze my zostajemy w stałym kontakcie z personelem naziemnym. I ta weryfikacja następuje już przy check-inie. Później mamy gate i dopiero później pokład samolotu. To jest jedno. Druga sprawa, podczas boardingu wprawne oko stewardesy monitoruje kabinę nieustannie. My też w trakcie boardingu stoimy na kabinie, stoimy w galejach, przyglądamy się, widzimy jak to reaguje, potrafimy wyłapać, kto potrzebuje trochę więcej uwagi, na kogo trzeba właśnie tą uwagę zwrócić. Także bardzo często też zdarza się, że inni pasażerowie potrafią do nas podejść i przekazać nam pewne informacje. Także też miałam kiedyś taką sytuację, że przyszła do nas pani, powiedziała bardzo dyskretnie, że pan, z którym byli w hotelu, wszystkim tam się chwalił, że on sobie zapali na tym locie, bo on wie, jak to zrobić. I pani tak delikatnie powiedziała, że ten pan siedzi tu i tu, no i ona tak mówi nam, no bo wie, że to jest niebezpieczeństwo realne, które może zagrozić bezpieczeństwu lotu. Więc pan finalnie nie zapalił. Tak czyli się zdarza. Dobrze skończyła ta cała historia. Zdarza, czyli niestety. jednak, niestety. Tak. A zastanawiam się, bo kiedyś o tym czytałem i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że mimo, że właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której na przykład kontrola lotów i piloci pewnie się znają, bo wielokrotnie latają na tych samych trasach i mogą czysto teoretycznie dokonywać jakichś skrótów w zakresie komunikacji między sobą, to wszystko odbywa się w oficjalny sposób, mimo że wszyscy mówią w języku polskim, komunikacja odbywa się po angielsku. I zastanawiam się, czy pewnego rodzaju podobne zasady obowiązują na pokładzie w obrębie komunikacji między członkami personelu pokładowego. Czy to jest tak, że komunikacja pomiędzy już wami, a nie bezpośrednio z pasażerami jest w jakiś sposób sformalizowana? Jeżeli chodzi o wersję językową? Nawet nie o wersję językową, tylko na pewnego rodzaju procedury albo rzeczy, które się muszą zajść tak, żeby wszystko było w porządku i zgodnie z przepisami. Bo chyba mówicie po polsku między sobą, prawda? Mówimy po polsku między sobą, jeżeli załoga jest cała polskojęzyczna. Jeżeli jest, a zdarza się tak, w naszej linii jest osoba, która posługuje się językiem angielskim, wtedy ta komunikacja przechodzi na język angielski. O wow, w całości? Tak, dokładnie, no bo tutaj musi być zachowana sprawna komunikacja, efektywna, więc jeżeli jedna osoba nie posługuje się językiem polskim, naturalnym jest, że przechodzimy na język angielski wszyscy. Także to jeżeli chodzi o wersje językowe. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które muszą się zadziać i są zapisane w procedurach,
jak na przykład zbrojenie drzwi, czyli przygotowanie drzwi do lotu, to wtedy mamy komendy, które muszą paść. I wtedy faktycznie te konkretne słowa muszą paść, one nie mogą być inne, muszą być te konkretne. Bo one są też rejestrowane, przepraszam, że ci przerwę, prawda? W sensie... Nie to, że są rejestrowane, ale po prostu tego wymaga procedura, która była nie bez powodu stworzona. Dlatego jeżeli tak mamy w procedurze, takim się posługujemy. I jeżeli prowadzimy serwis, czy rozmawiamy między sobą, wtedy posługujemy się po prostu językiem potocznym, naszym, pokładowym. Używamy różnych tam stwierdzeń typu lermer, killer. Ten killer to może być właśnie taki trochę mrożący w żyłach, ale od razu powiem, że to jest pojemnik na lód. Jasne. I to na niego się mówiło chiller z języka angielskiego, ale jakoś tak wyszło killer i tak jasne. podaj killera. Więc to może być takie trochę zastanawiające dla pasażera. Tak, co się dzieje. Ale rozumiem, że upraszcza komunikację w związku z tym, tam gdzie trzeba formalnie, tam jest formalnie, tam gdzie, rozumiem, między wami to skraca. Aczkolwiek lód to też potrafimy pokazywać ice i pokazujesz na oczy i wtedy już wszyscy wiedzą. Tak? Wow, super. To naprawdę są o tyle ciekawe rzeczy, że znowu z perspektywy pasażera ktoś może pomyśleć, że chodzi o coś zupełnie innego. Dokładnie, Miej na oku tego pasażera. Tak. Ale tak jak słucham tych rzeczy, o których mówisz, to coraz bardziej jestem przygnieciony skalą rzeczy, które ty musisz wiedzieć. I tak wracając jeszcze właśnie pamięcią do tego, co się działo, zanim w ogóle mogłaś wejść na pokład jako personel pokładowy. Czy to jest tak, że to szkolenie jest, nie wiem, intensywne, długotrwałe? O jakiej skali tej intensywności w ogóle my mówimy? No, powiem ci szczerze, że to jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, czyli dla kandydatów na członka personelu pokładowego, to są wielotygodniowe szkolenia, które są bardzo szczegółowe, bardzo wymagające. I tak jak mówię, trwają wiele tygodni. One się składają z części praktycznej i teoretycznej, czyli w części teoretycznej uczymy się o procedurach awaryjnych, standardowych, wyposażeniu awaryjnym samolotu, jego lokalizacji, sposobie użycia, zasad udzielania pierwszej pomocy, sposobu deeskalacji konfliktów, radzenia sobie z tłumem, komend specjalnych, które są takim naszym sposobem na posługiwanie się, komunikowanie się przede wszystkim w sytuacjach awaryjnych. Uczymy się survivalu, zasad survivalu. Także to jest bardzo szeroki panel. Mamy też części praktyczne, zajęcia na basenie, zajęcia w symulatorze lotów, zajęcia z gaszenia pożarów, gdzie gasimy realne pożary w warunkach kontrolowanych oczywiście, poszukiwania fantoma w warunkach zadymienia, w ciemnym pomieszczeniu, w kapturze, w którym temperatura naprawdę osiąga wysokie wartości. Potem mamy wiele egzaminów cząstkowych, teoretycznych i praktycznych, a następnie, jak już zdamy ten kurs podstawowy, ta wiedza jest cyklicznie sprawdzana podczas pracy na pokładzie. Wow, no co, to dotknąłem właściwie wierzchołka góry lodowej właściwie, jeśli chodzi o te sprawy. Nie myślałem, szczerze powiedziawszy, że to jest aż tak bliskie rzeczywistości, że właśnie gasicie prawdziwy pożar, ale z drugiej strony, no to jest trochę tak jak kapitan Tadeusz Wrona, no, był w stanie wylądować bez podwozia, bo ćwiczył to wcześniej i ciekawe było dla mnie właśnie to, niesamowite to było dla mnie doświadczenie, które pamiętam do dzisiaj, że w momencie, w którym on był odpytywany po tym wydarzeniu, to on o tym mówił jako takiej rzeczy, jakby ja to znam, to nie jest big deal. I ja pomyślałem wtedy, wow, to jest taki niesamowicie skromny człowiek, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no ile razy on to wcześniej przerobił i być może to była po prostu jeden z bardzo podobnych przypadków, bo podejrzewam, że tak niemal identycznie chodzi o to, żeby odwzorować te warunki niemal identycznie w zakresie tego, co się może zdarzyć. I tak to działa. To szkolenie działa właśnie tak, żeby przygotować nas na sytuacje, które mogą mieć miejsce w trakcie lotu, na pokładzie samolotu. To jest też tak, że dzięki temu, że możemy na symulatorze przećwiczyć pewne wersje i sytuacje awaryjne na sucho, pozwala nam to wyobrazić sobie, jak my możemy zareagować w danej sytuacji. No tak, czyli to wtedy, gdyby się to wydarzyło, to nie jest ten pierwszy moment, że ty jesteś w ogóle zaskoczona tym, że na przykład jest bardzo gorąco, bo to już wcześniej przeżyłaś. Dokładnie. Rozumiem. W pewien sposób to nas nie przygotuje na każdą sytuację, bo wiadomo, że sytuacja potrafi zaskoczyć, natomiast pokazuje nam i pozwala wyobrazić sobie, jak to może wyglądać i jaka może być nasza reakcja. Rozumiem. Zainteresował mnie też jeden taki wątek, o którym powiedziałaś, dotyczący pierwszej pomocy. No bo właśnie, ja sobie pomyślałem, że gdyby cokolwiek stało mi się na pokładzie samolotu,
no to osobą, która udzieli mi pomocy mniej lub bardziej podstawowej, będzie personel pokładowy. I to jest tak, czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o kulisach tego wszystkiego? Na przykład, co ty możesz zrobić, czego nie możesz zrobić? Czy to jest trochę tak, że ty musisz mieć jakąś podstawową wiedzę medyczną po to, żeby udzielić takiej pomocy? A jeśli jak, to w jakim zakresie? Każdy z nas, kiedy zgłasza się na członka personelu pokładowego, musi przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. I to jest szkolenie, które bardzo często obejmuje też takie zagadnienia zasad udzielania tej pierwszej pomocy w specyficznych warunkach, które panują w samolocie w trakcie lotu. Jasne. Czyli na przykład procedur, ograniczonej przestrzeni, panowania nad pozostałymi pasażerami. Dodatkowo na tych zajęciach też często uczymy się na przykładach z życia wziętych, które miały miejsce na pokładzie naszego samolotu. One są oczywiście omawiane całkowicie anonimowo, ale też pokazują nam, co w jaki sposób zostało zrobione. Okej. Natomiast to jest tak, że rozumiem, że taką podstawą do tego, żeby to się udało, jest komunikacja z pasażerem. Natomiast właśnie przygotowując się też do rozmowy z tobą, no natrafiłem na wiele legend dotyczących tego, w jaki sposób, jak sprytnie pasażerowie próbują ukryć swój stan, którym nie chcą się podzielić na przykład z personelem pokładowym. Rozumiem, że świętą zasadą tego jest końcowo to, ale wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, że właściwie jeśli cokolwiek się dzieje, ja się źle czuję albo cokolwiek takiego, muszę zgłosić jak najszybciej, muszę ten problem wyłożyć na tacy personelowi pokładowemu, a najgorszą rzeczą, którą jest, to jest ukrycie tego faktu? Możemy to sprowadzić do takiej zasady? Tak, możemy to sprowadzić do takiej zasady i jest to wskazane, żeby jak najszybciej informować o swoim stanie zdrowia czy problemie, który zaistniał. I tak naprawdę możemy o tym zrobić jako pasażerowie, możemy to już zrobić jako pasażerowie na etapie meldowania się na lot, check-inowania się na lot. Jasne. Już na etapie lotniska i personelu naziemnego. Ponieważ im szybciej ten problem zostanie zidentyfikowany, tym więcej mamy możliwości działania, więc nie trzeba czekać, aż się wejdzie na ten pokład samolotu, tylko dobrze, jeżeli wiemy o tym wcześniej, powiedzieć wcześniej. Jeżeli to się dzieje na pokładzie samolotu, też nie należy się bać, zgłosić się do personelu pokładowego, powiedzieć nawet, że źle się czujemy i my wtedy tą wiedzą dzielimy się w całej załodze, również z pilotami. Wiemy wtedy, że taką osobę trzeba otoczyć dodatkową opieką i możemy reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji. Jeżeli nie wiemy, że coś się dzieje, że pasażer zaczyna się nawet źle czuć, no to wtedy oczywiście też to wyłapiemy, ponieważ my mamy swoje procedury, dzięki którym monitorujemy kabinę. Wielokrotnie w trakcie rejsu mamy określone ramy czasowe, w których jesteśmy na kabinie, przechodzimy, patrzymy, zwracamy uwagę, kto może potrzebować tej pomocy. No ale wiadomo, że jeżeli taki pasażer przyjdzie, powie nam dokładnie, co się dzieje, wtedy mamy więcej możliwości działania. Wiesz, tak sobie myślę, czy to nie jest czasami takie pokłosie myślenia, że jak powiem o takim czymś, no to nie będę mógł lecieć. Oczywiście to pewnie zawsze zależy od skali szarości i od tego, jak problem jest poważny, ale rozumiem, że to nie jest tak, że jak, nie wiem, kręci mi się w głowie albo się boję lecieć i o tym powiem, to znaczy, że ktoś powie, okej, to nie możesz lecieć, tylko macie też procedury na to, w jaki sobie sposób poradzić z taką sytuacją, nie wiem, zredukować strach w tym przypadku, czy to się zdarza? Tak, dokładnie. Ja powiem krótko. Jeżeli okaże się, że pasażer nie powinien lecieć, to on nie chce lecieć. Dlatego, że jeżeli lekarz stwierdzi, że pasażer nie powinien lecieć, to znaczy, że nie jest to dla niego bezpieczne. Rozumiem. I wtedy stawiajmy jednak, ja apeluję, żeby stawiać na swoje zdrowie, bo lot można wykonać w późniejszym terminie, ale zdrowie mamy jedno. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie sytuacje, gdzie pasażer jest zdenerwowany, albo kręci mu się w głowie, albo nie wiem, nawet jest przeziębiony, coś się dzieje, no to wtedy mamy szereg możliwości pomocy. Ja osobiście miałam kiedyś taką pasażerkę, której bardzo zależało, żeby polecieć do swojej córki, natomiast bardzo bała się lecieć. No i podczas boardingu wydawało się, że będzie okej. Pani była zdenerwowana, ale w granicach takich, które nie powodowały u nas niepokoju. Natomiast po starcie pani bardzo zaczęła eskalować. Już koleżanka widziała, że ma problemy z oddychaniem. Zaczęły
tracić kontakt trochę z nami, nie odpowiadała na pytania. No, koleżanka starała się ją uspokoić, mówić, że jesteśmy wszyscy przeszkoleni, samolot jest bezpieczny, ale ja już widziałam, że to po prostu nie przynosi żadnego efektu takiego, którego byśmy chcieli, który jest przez nas pożądany. Więc też nauczona już doświadczeniem, że różni ludzie reagują bardzo różnie w takich sytuacjach. Złapałam magazyn pokładowy, podleciałam do tej pani, powiedziałam, wie pani co, ja bardzo potrzebuję informacji z tego konkretnego artykułu, czy pani może go przeczytać i mi streścić, bo my mamy teraz inne zadania. I ta pani była tak zaskoczona tym, że zaczęła czytać ten artykuł i wiesz, zaczęła się uspokajać. Tak. I się uspokoiła, później do niej wróciłam już po starcie, pani nawet nie zauważyła, że już wszystko było, wystartowaliśmy, był spokój i pani zaczęła mi streszczać ten artykuł, mówię, no dobrze, to dziękuję pani, a jak się pani czuje? Mówi, a wie pani, że dobrze? I pani już doleciała do córki szczęśliwie, także i takie sytuacje się zdarzają i wtedy też nie robimy tak, że wypraszamy pasażera z pokładu, tylko robimy wszystko, żeby podnieść ten komfort, uspokoić i żeby ta podróż przebiegała w przyjemnej, gościnnej atmosferze. No, rozumiem. No ale widzisz, to są właśnie te lata doświadczenia, że wiedziałaś, w jaki sposób do tego tematu podejść. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie wpadłoby mi to do głowy. W sensie nie miałbym pojęcia, że to jest prawidłowa i właściwa reakcja. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie, że wiem, że zamierzasz powrócić na pokład samolotu, no to przede wszystkim mogę ci życzyć jak najmniejszej liczby takich sytuacji i samych życzliwych pasażerów, którzy zdejmują słuchawki w trakcie słuchania zapowiedzi dotyczących bezpieczeństwa. To była ogromna przyjemność móc cię tutaj dzisiaj gościć i bardzo ci dziękuję za to, że zdradziłaś nam trochę właśnie tych tajemnic, które na pokładzie samolotu się dzieją i jak wyglądają te wszystkie procedury. Myślę, że nie tylko dla mnie to było super ciekawe i jestem ci za to bardzo wdzięczny. Przyjemność po mojej stronie i zawsze lubimy się dzielić taką wiedzą. Chcemy być blisko naszych pasażerów, także tak jak nasze hasło brzmi, ważne z kim podróżujesz, także tego się trzymamy i to będziemy tutaj krzewić wśród naszych pasażerów. Mam nadzieję, że cię kiedyś spotkam na pokładzie samolotu i będę powiedział, Milena, to ja, zobacz już, ten Sławek nie ma, wszystko jest w porządku, więc pięknie. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję i do zobaczenia, a my widzimy się w kolejnych odcinkach.